Co zrobił Dunaj w ciągu roku? W okresie od września 2021 do lipca 2022 w ramach 11 projektów realizowanych przez 9 platform Dunaj Instytut Dialogu zgromadził wokół siebie ludzi z różnych kultur, środowisk i religii. Działaliśmy w szerokim zakresie. Od spotkań międzyreligijnych po działania na rzecz środowiska, od wydarzeń kulturowych po warsztaty technologiczne, od projektów odpowiedzialności społecznej po organizację praw człowieka i nie tylko. Przyjrzyjmy się teraz kilku ciekawostkom z naszych projektów. Platforma środowiskowa. Indywidualnej i wspólnej odpowiedzialności za kryzys klimatyczny. W oparciu o ideę, że Ziemia jest domem nas wszystkich, pamiętaliśmy o naszych obowiązkach wobec środowiska i podejmowaliśmy działania poprzez różne aktywności. Akcje sprzątania ogrodu z gminą Ursus, warsztaty recyklingowe w przedszkolach oraz panel dyskusyjny na temat środowiska z perspektywy religii świata. Platforma Dialog Międzyreligijny. Sztuka życia razem, ludzkie braterstwo. Poprzez ten projekt chcieliśmy osiągnąć wspólne zrozumienie i zapewnić ludziom z różnych środowisk kulturowych i religijnych ramy dla wspólnego życia w bardziej harmonijnym i pokojowym świecie. Tak więc zorganizowaliśmy wspólne spotkania modlitewne o zakończenie wojny i ataków terroryzmu. Przeprowadziliśmy również seminaria na tematy takie jak pokonać przeszkody we współżyciu i znaczenie miejsc kultu w religiach Abrahama. Poza tym w okresie świątecznym spotkaliśmy się wokół wspólnej wartości, dobroci, malując kubki dla dzieci z domów dziecka. Platforma Praw Człowieka. Kryzys humanitarny na świecie. Wraz z 3 organizacjami partnerskimi zorganizowaliśmy 2-dniową Akademię Praw Człowieka, podczas której poruszyliśmy temat kryzysów humanitarnych w różnych krajach, takich jak Chiny, Afganistan i Turcja. Staraliśmy się podnieść świadomość na temat łamania praw człowieka poprzez różne działania, takie jak warsztaty malarskie, kampania na rzecz zabawek i listów dla dzieci uchodźców oraz panel na temat kobiet w środku kryzysów humanitarnych. Nie ma miejsca dla nienawiści. Walka z nienawiścią jest procesem szerzenia miłości i tolerancji. Dzięki panelom, w których dyskutowaliśmy o antropologicznych korzeniach rasizmu i odbiciach przestępstw z nienawiści na społeczeństwo, dzięki wizycie w Muzeum Polin z naszymi wolontariuszami, aby zrozumieć Holokaust, oraz dzięki działaniom takim jak koncert wielokulturowy, zrozumieliśmy przyczyny nienawiści i mieliśmy więcej powodów do walki z nią. Platforma Kultura i Sztuka. Rola kultury i sztuki w zapewnieniu harmonii społecznej. Sztuka dostarcza nam różnych kanałów, dzięki którym możemy lepiej zrozumieć siebie nawzajem i rozwijać silne relacje. W tym projekcie chcieliśmy stworzyć wspólną płaszczyznę dla indywidualnych interpretacji sztuki poprzez zbliżenie ludzi z różnych kultur. W celu promowania integracji obcokrajowców mieszkających w Polsce zorganizowaliśmy konkurs śpiewu polskiego wraz z 3 różnymi instytucjami. Wspólnie odkrywaliśmy różne kultury poprzez warsztaty malarskie, pikniki wielokulturowe, konkurs fotograficzny i tym podobne, gdzie podkreślaliśmy wzory i symbole różnych kultur. Platforma Media. Czynniki zagrażające społeczeństwu. Polaryzacja. Polaryzacja, która głęboko wpływa na jedność społeczeństwa, uniemożliwia ludziom wspólne życie i swobodne dzielenie się swoimi myślami. Naszym celem było zapewnienie kompleksowego zrozumienia polaryzacji, która zagraża naszemu społeczeństwu poprzez panele z wybitnymi dziennikarzami, poruszającymi ten problem z perspektywy religijnej, politycznej, płciowej i rasowej. Platforma Technologia. Technologiczne podejście do kwestii społecznych. Korzyści płynące z technologii, która obejmuje dużą część naszego życia i wpływa na nas pozytywnie w edukacji, zdrowiu, transporcie i życiu społecznym, są nieskończone. W tym kontekście poprzez warsztaty zobrazowaliśmy miejsce technologii w naszym życiu oraz zaprojektowaliśmy aplikacje mobilne do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Platforma Psychologia. Tabu. Bariera dla harmonii społecznej. Poprzez interaktywne seminaria i warsztaty analizowaliśmy pojęcia tabu, klisza, stereotyp zarówno teoretycznie, jak i praktycznie z ekspertami i naukowcami. Poruszyliśmy temat tego, jak nasze wartości społeczne wpływają na kształtowanie się tych pojęć i jakie znaczenie mają one w poszukiwaniu wspólnego języka. Nie ograniczyliśmy się tylko do naszych gości, ale przeprowadziliśmy również interaktywne seminaria w różnych klasach w szkołach. Platforma Społeczna Odpowiedzialność. Poznaj swojego sąsiada. Jak co roku w ramach naszego tradycyjnego projektu sąsiedzkiego, nasi wolontariusze rozdawali sąsiadom prezenty na Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz serwowali budyń Noego, Ashura, tradycyjny deser.
Poprzez ten projekt chcieliśmy przyczynić się do ponownego wzmocnienia więzi sąsiedzkich, które zaczęły słabnąć tracone. Most międzypokoleniowy. Czasami poprzez rękodzieło, czasami przy muzyce, czasami z domowym jedzeniem nasi wolontariusze odwiedzali osoby starsze w domu opieki. Poprzez ten projekt chcieliśmy zadbać o więź pokoleniową między młodymi i starszymi, wzmocnić komunikację oraz przeprowadzić wizyty w domach opieki dla osób starszych. Sport, życie i zdrowie. Zapobieganie złym nawykom. Zdrowy styl życia jest podstawą integracji społecznej. Utrzymywanie zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki jest bardzo ważne dla budowania zdrowego społeczeństwa we wszystkich aspektach. Naszym celem w tym projekcie było przyczynienie się do zdrowego i pokojowego społeczeństwa poprzez łączenie ludzi wokół zdrowia i sportu. W tym kontekście zamierzaliśmy połączyć ludzi z różnych grup społecznych na nowej, wspólnej płaszczyźnie poprzez zajęcia sportowe, jak również seminaria i warsztaty kulinarne, które podnoszą świadomość na temat zdrowia. Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym wolontariuszom, którzy przyczynili się do realizacji naszych projektów oraz wszystkim naszym przyjaciołom, którzy wsparli nas swoim udziałem. Czekamy na Was w nadchodzącym semestrze z naszymi nowymi projektami.